Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Dzień dobry, Aleksandra Makselon, Radio Rebeliant. Jak daleko sięgają wpływy przestępczego półświadka? Kto w Polsce czerpie miliony z nierządu i handlu narkotykami i dlaczego? Wśród tych nazwisk są znajomi obywatelskiego kandydata na najwyższy urząd w państwie. Te kwestie podejmiemy dziś z Andrzejem Rozenkiem, dziennikarzem śledczym, politykiem, komentatorem oraz twórcą internetowym, który wraz z redaktorem Podgórskim każdego dnia wzbija się do lotu nad Kaczym Gniazdem, by na bieżąco relacjonować Państwu wydarzenia w polityce. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień dobry, witam panią redaktor i witam państwa. A przyczynkiem do naszego spotkania jest głośny reportaż dziennikarza śledczego TVN Bertolda Kittela Sutenerzy Trójmiasta, którego emisja miała miejsce w ubiegłą sobotę w Superwizjerze i odbiła się szerokim echem w mediach. Ja rozpocznę od cytatu, panie redaktorze. Jacuzzi, masaż, pokaz prywatny. Czekamy każdego dnia o każdej porze. Nie daj się prosić, taka noc może być tylko raz. Na taką zachętę odwiedzenia baru Rosie, a de facto domu publicznego Rosie, trafiają użytkownicy Instagrama, a z oficjalnej strony internetowej dowiadujemy się, że możemy tam zarezerwować pokoje gościnne, spotkania biznesowe, zorganizować wieczór kawalerski w pakietach Basic oraz Premium już za 150 zł od osoby. I tyle oferta oficjalna, ponieważ w cenniku baru na przykład nie znajdziemy kokainy, w menu próżno tego szukać, jak również nie znajdziemy w cenniku usług seksualnych. Pan zajmował się słynną aferą podkarpacką. Proszę mi powiedzieć, jakie mechanizmy stosują właściciele tego typu lokali, aby obejść prawo i uniknąć zarzutów o sutenerstwo bądź kuplerstwo, czyli pośredniczenie w prostytucji. Tak, może zacznijmy od tego, że mówimy o bardzo już słynnym materiale przygotowanym przez redaktora Bertolda Kittela w TVN24. I Sutenerzy Trójmiasta, bo taki tytuł nosi ten reportaż, opowiada o drink barze Rosie, tak to oficjalnie się nazywa, instytucji, która funkcjonowała w Gdańsku przez bardzo wiele lat, ponad dekadę. I wszyscy w zasadzie wiedzieli, co się tam dzieje. Tak? To była tajemnica Poliszynela, że jest to po prostu dom publiczny. Ale z jakiegoś powodu udawało się właścicielom tak długo funkcjonować. Przypomnijmy, sutenerstwo jest w Polsce zakazane i jest to przestępstwo. Tak. Wreszcie została ta instytucja zamknięta, doprowadzono do postępowania prokuratorskiego, no i są oskarżeni. Warto powiedzieć, kto tu jest oskarżony, żeby państwo też umieli to zlokalizować w kontekście politycznym. Otóż wśród oskarżonych o przestępstwa związane z działalnością Rosie jest Grzegorz H., pseudonim Śledziu. W materiałach śledztwa pojawia się także Patryk M., pseudonim Wielki Bu oraz Olgierd L., pseudonim Olo. Wszyscy oni, o czym od tygodni informują liczne media, są w kręgu znajomych kandydata PiS na prezydenta, czyli pana Nawrockiego. Dlatego ta sprawa jest teraz taka pasjonująca i ciekawa. Reporterzy TVN podają również taką informację, że gdy mieliśmy do czynienia z mistrzostwami w piłce nożnej, mistrzostwami Europy, które odbywały się na terenie Polski po części, no to wtedy tak to świetnie prosperowało, że trzeba było podostawiać kontenery, żeby panie mogły tam świadczyć różne usługi, bo się po prostu nie mieścił ten biznes w tym dotychczasowym miejscu, bo było tak wielu chętnych klientów, a taksówkarze tłoczyli się pod wejściem, przywożąc coraz to nowych chętnych do tego, żeby skorzystać z usług pań, które tam funkcjonowały. I mimo takiego tłoku, mimo tylu klientów, wtedy jakoś się nie udało tego procederu zakończyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście afera podkarpacka. Ona też jest bardzo ciekawa. Tam mamy do czynienia z trochę innym modus operandi, bo mamy do czynienia z właścicielami, którzy są Ukraińcami pochodzenia rosyjskiego,
zadomowili się tutaj w Polsce, funkcjonują już od dłuższego czasu i stworzyli właśnie domy publiczne. Najpierw jeden z nich został zlikwidowany po sprawnej akcji policji. Mimo to oni dostali jakieś bardzo takie skandalicznie niskie kary za to i ponowili tę działalność. Już wtedy, jak ponowili, to postanowili, że w tych przybytkach, bo było ich kilka, będą nagrywane czynności, które wykonywały tam te dziewczyny. I według informacji, które zdobył jeden z agentów CBA, takich nagrań było ponad 3000. Wśród tych nagrań miały być nagrania, których bohaterami były najważniejsze osoby Podkarpacia, czyli prokuratorzy, policjanci, sędziowie, adwokaci, no i również politycy oczywiście i biznesmeni. To są bezcenne materiały, tak? One mogą służyć do tego, żeby szantażować ludzi, mogą służyć też do tego, żeby wytworzyć taką właśnie atmosferę, która pozwala takiemu przybytkowi latami bezpiecznie, spokojnie funkcjonować. I tak było na Podkarpaciu. Czy tak było w sprawie Rosji, my tego nie wiemy. Czy tam dopuszczano się jakiegoś szantażu, czy tam wymuszano jakoś opiekę, powiedzmy, ze strony instytucji państwowych, tego nie wiemy, chociaż Dziennik Bałtycki podał na przykład ciekawą informację mówiącą o tym, że Rosji skorzystało z dofinansowania z okazji pandemii. Tak? Tam różne firmy. 446 000, panie No redaktorze. Tak. No dzisiaj jak na to patrzymy, no to brzmi to kuriozalnie, ale wydaje mi się, że tu po prostu urzędnicy działali mechanicznie i nie bardzo wiedzieli, komu te pieniądze dają. Dawali wszystkim, którzy się zgłosili i wyczerpywali pewne warunki brzegowe. No, krótko mówiąc, mamy do czynienia z procederem, który jest nie tylko specyfiką Gdańska, jest to specyfika również Podkarpacia, ale myślę, że nie tylko. Mamy do czynienia z czymś, co funkcjonuje w Polsce w sposób półlegalny, no bo jak to inaczej wytłumaczyć, że domy publiczne, o których wszyscy wiedzą, funkcjonują latami i nikt się tym nie zajmuje. To znaczy, że jest takie jakby milczące przyzwolenie na tego typu proceder i z tego korzystają ludzie, którzy na tym zarabiają naprawdę grube pieniądze. A jak to jest tłumaczone? No najczęściej właśnie jest to tłumaczone w taki sposób, że te panie to tylko są do towarzystwa, że one rozmawiają z tymi klientami, że ten człowiek, który prowadzi lokal, to sprzedaje tylko drinki, nie ma nic wspólnego z tym, co te panie robią. One to robią na własny rachunek, a to już nie jest stręczycielstwo wtedy, a sama prostytucja nie jest w Polsce zabroniona. Także no oczywiście jest to takie tłumaczenie dla naiwnych i tylko naiwni w to wierzą, no ale jakoś widocznie się to tym sutenerom udaje. To tak w dużym skrócie, tak. Nie chciałbym tutaj wracać w szczegółach do sprawy podkarpackiej, dlatego że ja wciąż mam proces z Kuchcińskim. O to chciałam zapytać później, tak. I ten proces jest na etapie odwołania, które złożyli moi mecenasi do sądu apelacyjnego, dlatego że w pierwszej instancji sąd stwierdził, że no nie mogłem publikować tych informacji, chociaż nigdzie nie udowodniono mi, że coś było nieprawdziwego w tych informacjach. Przypomnijmy, chodzi tutaj o proces dotyczący zniesławienia, czy też naruszenia dobrego imienia marszałka Kuchcińskiego. Tak. No ja nie uważam, żeby publikacja informacji dotyczących tego, że agent CBA złożył zawiadomienie do prokuratury i przedstawienie treści tego zawiadomienia naruszało czyjekolwiek dobra osobiste, ale być może się tu mylę, czekam na sprawiedliwy wyrok w drugiej instancji i mam nadzieję, że on będzie brał pod uwagę wolność słowa i to, że obywatele mają prawo być poinformowani o tym, co się w państwie dzieje. No ale wracając do sprawy Nawrockiego, tak? Mamy tutaj niewątpliwie kolejny przykład świadczący o tym, że otoczenie najbliższe, jego znajomi, mówię o Nawrockim, wywodzą się z półświadka, delikatnie mówiąc, tak? Czy nie są osobami, z których obecności w otoczeniu każdy z nas by się cieszył. No, ja bym na przykład się nie cieszył, jakby ktoś mi mówił, że mam w otoczeniu sutenerów albo ludzi, którzy są kibolami albo mają zapatrywania takie neofaszystowskie. No to wszystko raczej budzi wstręt, a nie jest to powodem do dumy. Nawrocki jakoś z tego się nie tłumaczy. Chyba uważa, że to jest całkiem normalne.
Ja tytułem uzupełnienia tylko, panie redaktorze, bar Rosji działa znacznie dłużej. On jest, proszę sobie wyobrazić, starszy niż polska demokracja, ponieważ działa nieprzerwanie od lat 80. Także tradycja tego baru niestety sięga dużo, dużo głębiej, ale to, co pan redaktor już zasugerował, wprowadźmy może pewną chronologię. Samo śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej w klubie Rosji ruszyło w 2019 roku. 2 lata później Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało w tymże klubie 19 osób, a w kwietniu tego roku do sądu trafił akt oskarżenia. Na liście 20 nazwisk znalazł się, tak jak pan redaktor zauważył, między innymi Grzegorz H., pseudonim Śledziu, i te 2 dodatkowe pseudonimy się również pojawiają, a za nimi stojące oczywiście osoby również, Wielki Bu i pseudonim Olo, i osoba o pseudonimie Olo. O tych osobach Wojciech Czusnowski w artykule dla Gazety Wyborczej pisze: to nie tylko kibolsko-rasistowskie tatuaże, złote łańcuchy, rzeźba z siłowni i umięśnione karki. To ponury świat zorganizowanej przestępczości, narkotyków, wymuszeń, prania pieniędzy, pobić, zabójstw i dramatu kobiet zmuszanych do prostytucji. Pan już nawiązał do tego, że media od dłuższego czasu informują, że to mówimy o kręgu znajomych kandydata PiS na prezydenta. To dosyć oryginalne grono znajomych, prawda, panie redaktorze? No bardzo oryginalne i no oczywiście jak ktoś żyje odpowiednio długo, no to pewnie ma różnych znajomych, tak? I w zależności od profesji z różnymi znajomymi się zetknął, czy z różnymi ludźmi. Ja na przykład jako dziennikarz śledczy miałem do czynienia z bardzo różnymi ludźmi, również z przestępcami, z ludźmi z mafii takiej czy siakiej, bo to byli informatorzy, albo byli to ludzie, których musiałem o coś zapytać. Tak? No, natomiast nigdy nie wpadłbym na pomysł, żeby się takimi znajomościami chwalić, czy wręcz szczycić się nimi. A tu widzimy przecież zdjęcia, gdzie jeden czy drugi dżentelmen stoi obok Nawrockiego, Nawrocki go obdarowuje swoimi książkami, chłopaki się ściskają i tak dalej. No widać, że to jest takie raczej dosyć zażyłe, a nie takie przypadkowe. No ale może nie oceniajmy z tej strony Nawrockiego, no bo przecież, tak jak powiedziałem, każdy może mieć przypadkowych, mniej lub bardziej znajomych, każdemu można jakieś zdjęcie wytknąć z przeszłości z kimś, kto potem zszedł na złą stronę mocy. Mnie bardziej intryguje to, że Karol Nawrocki nie umie tego w sposób racjonalny wytłumaczyć. I na przykład jak był pytany o niektóre z tych znajomości, no to opowiadał na przykład, że jednego z tych dżentelmenów to poznał podczas wykładu, który miał miejsce w zakładzie karnym. Potem się okazało, że owszem, wykład rzeczywiście miał miejsce, ale w tym zakładzie karnym akurat tego człowieka nie było. No albo Karol Nawrocki kiepsko pamięta to, co robił, no albo nam tu próbuje nawijać makaron na uszy. A patrząc na to, jak kręci przy sprawie kawalerki, no to raczej bym brał pod uwagę tę drugą opcję, że to jest takie tłumaczenie znowu dla naiwnych, tak? Ciemny lud to kupi, więc mówmy, że ja ich poznałem a to na sali treningowej, a to podczas wykładów w zakładach karnych. No ale przecież prawda jest taka, że jest to również środowisko kibicowskie, a Karol Nawrocki słynie z tego, że jest kibicem jednego z klubów trójmiejskich. No a te środowiska kibicowskie od pewnego czasu stały się taką wylęgarnią różnego rodzaju ekstremizmów, również patologii dotyczących handlu narkotykami itd., itd. Też nie są to środowiska, w których kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej powinien być mocno zakorzeniony. Raczej powinien takich środowisk moim zdaniem unikać. No to są wszystko oczywiście takie rzeczy z marginesu działalności Karola Nawrockiego, ale jednak one wskazują na pewien rys charakterologiczny tego człowieka, który moim zdaniem jest niebezpieczny. Mówi zresztą o tym pan profesor Dudek, tak, który podkreśla kilka razy, że my wielu rzeczy na temat Nawrockiego jeszcze nie wiemy, a on go poznał, pracując z nim razem. I myślę, że ma również tutaj, że chce nam powiedzieć coś na przykład o zachowaniu pana Nawrockiego. Być może on przejął pewne zwyczaje albo pewne nawyki właśnie z tych środowisk i w takich bardziej prywatnych relacjach może być po prostu człowiekiem bardzo niesympatycznym, niemiłym, człowiekiem wręcz groźnym. Ja bym się bał takich polityków i bałbym się powierzać im jakiekolwiek funkcje państwowe, a szczególnie tak ważne jak prezydent Rzeczpospolitej.
Ale Jarosław Kaczyński się nie bał. Decyzją Jarosława Kaczyńskiego ten człowiek jest kandydatem. No właśnie To to jest też moje daje nam pytanie, do panie myślenia. redaktorze. Bo zdaniem to osobliwe środowisko, osobliwe towarzystwo jak na kandydata, jak na pretendenta do najwyższego urzędu w państwie, zanim poznali to środowisko, widzowie, obywatele, dzięki mediom oczywiście, wcześniej poznał je właśnie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Poznał i zaakceptował. Umie pan sobie wytłumaczyć jakoś ten ruch u człowieka, o którym wielu, nawet przeciwników, mówi, że to wielki strateg? No ja tu nie widzę żadnych szachów, tym bardziej szachów 5D. Raczej widzę po prostu błędną decyzję, którą podjął Jarosław Kaczyński. Myślę, że pod wpływem jakichś podszeptów, być może pod wpływem przekonania o własnej wielkości, o tym, jak wspaniałym, genialnym właśnie politykiem jest, bo tak na zdrowy rozum, no to człowiek z taką przeszłością po prostu to jest proszenie się o weryfikację tej przeszłości, o wnikanie coraz głębiej w to, co tam się kiedyś działo, w te apartamenty deluxe zwane statkiem miłości, tak? To wszystko, co w tej chwili przerabiamy. No i ja nie wierzę w to, że Jarosław Kaczyński tak całkowicie nie brał tego pod uwagę. Myślę, że brał, ale na szali położył sobie pewnie inne rzeczy, które go zaintrygowały w Karolu Nawrockim. Myślę, że przede wszystkim to, że nie był czynnym politykiem PiS-u, nie odpowiadał wprost za to, co PiS przez 8 lat zmalowało, rządząc Polską. Myślę, że brał też pod uwagę jego taką prezencję. Jarosław Kaczyński ma specyficzny gust, jeżeli chodzi o mężczyzn, i daje się zauważyć, że jemu pasują tacy właśnie w typie Nawrockiego ludzie i chyba to też mogło być istotne przy tym wyborze. No i trzecia najważniejsza rzecz. Myślę, że Kaczyński, widząc te wszystkie, czy część przynajmniej z tych wad, które Nawrocki poukrywał w swojej szafie, pomyślał sobie, że być może dzięki temu będzie to bardziej spolegliwy prezydent, gdyby wygrał te wybory, i będzie łatwiej sterowalny, jeszcze łatwiej sterowalny niż był do tej pory Andrzej Duda. No bo przecież wiemy, że mechanika władzy Jarosława Kaczyńskiego to jest zbieranie niewygodnych informacji, haków na konkretne osoby i potem wykorzystywanie ich przeciwko tym osobom. Proszę sobie przypomnieć, jak kończyli ci, którzy odeszli od PiS-u, jakie zarzuty wobec nich wysuwano. No tu najlepszym moim zdaniem przykładem jest pan premier Jarosław Gowin, który w momencie, kiedy w umyśle Kaczyńskiego stał się zdrajcą, został natychmiast prześwietlony, natychmiast powyciągano mu jakieś choroby, nie choroby, różne takie rzeczy, których no, generalnie o zwykłych ludziach się nie mówi, nie powinno się mówić, bo narusza to ich prywatność. A tutaj bez skrupułów po prostu praktycznie zniszczono tego polityka. Redaktorze, kontakty z neonazistami, przestępcami, przeszłość do pada kandydata. Taki tytuł miało wtorkowe wydanie poczytnego i cieszącego się ogromnym zaufaniem niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wcześniej o problemach Nawrockiego z prawdomównością donosiło Politico. Wygląda na to, że kontrowersje i afery związane z Karolem Nawrockim przekroczyły już nie tylko granice przyzwoitości, granice ludzkiego pojęcia, ale i granice fizyczne, państwowe. Jaki obraz naszego państwa buduje to za granicą? No, Frankfurter Allgemeine Zeitung to jest jedna z kluczowych i najważniejszych gazet w Niemczech, bardzo profesjonalna i ciesząca się ogromną renomą. Jeżeli oni zwrócili uwagę na te kontakty Karola Nawrockiego właśnie z tym środowiskiem kibicowskim, parafaszystowskim, no to znaczy, że tutaj Karol Nawrocki robi naprawdę międzynarodową karierę. W złym tego słowa znaczeniu oczywiście, i fatalne przynosi Polsce również tutaj taką fatalną renomę, no bo nie chcielibyśmy być postrzegani jako państwo, które na najwyższe stanowiska rekomenduje osoby, które mają takich znajomych, czy kręcą się w takim towarzystwie. Przypomnijmy, że od pewnego czasu niektórzy zadają uparcie pytanie dotyczące tego, co ma wytytułowane Karol Nawrocki na klatce piersiowej i czemu nie chce tego pokazać. No, nie wiem, co się kryje za tym pytaniem, bo nigdy nie miałem okazji oglądać pana Nawrockiego rozebranego, ale skoro takie pytanie pada, no to może też ten kandydat powinien się do tego jakoś odnieść.
No wiemy, że jego przyjaciele, czy jego znajomi, może żeby nie nadużywać słowa przyjaciel, jego znajomi mają wytatuowane różne symbole, które wprost nawiązują do ideologii nazistowskiej. I tego typu symbole nie mogą być na pewno powodem do dumy dla kogokolwiek i powinny raczej być powodem do tego, żeby unikać tego typu osób i trzymać się od nich z daleka. No ale cóż możemy powiedzieć o kandydacie, który na swój wiec wyborczy w Zabrzu zaprasza kandydata na urząd prezydenta w Rumunii. Kandydata, który nie ukrywa swojej nienawiści do Ukrainy, który nie ukrywa tego, że chciałby, żeby Rosja wygrała tę wojnę z Ukrainą i który nie ukrywa swoich antyeuropejskich postaw. To jest kolejny człowiek, do którego będzie można pewnie wkrótce zaliczyć do stajni Putina, czyli do tych osób, które od środka próbują rozwalać Unię Europejską, których zadaniem wręcz jest osłabianie tej struktury. No bo przypomnijmy, mamy rok 2021, grudzień, jest no, niecałe 3 miesiące, w zasadzie 2 miesiące do wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Mateusz Morawiecki rusza w Europę i organizuje właśnie tą międzynarodówkę putinowską z Marine Le Pen na czele, z panem Salvinim i z całą tą resztą, oczywiście z Viktorem Orbanem i z całą tą resztą populistów, którzy służą wiernie tej idei rozwalania Unii Europejskiej od środka. Jest to już miesiąc po tym, jak dostajemy ostrzeżenie ze strony CIA, że wybuchnie pełnoskalowa wojna, że Rosja napadnie na Ukrainę. Jak w takiej sytuacji premier Rzeczpospolitej może sobie pozwalać na tego typu działalność? Jak można potem zapraszać do Warszawy Marine Le Pen i traktować ją jak niemalże przyszłego prezydenta Francji? To wszystko wygląda bardzo źle. Jeżeli dodajemy do tego jeszcze różną działalność taką paragospodarczą tamtejszego rządu Mateusza Morawieckiego, czyli sprzedanie części rafinerii gdańskiej firmie Saudi Aramco, no ściśle powiązanej biznesowo z Rosją, oraz sprzedanie sieci najlepszych stacji benzynowych należących do Lotosu firmie MOL, z kolei powiązanej z Viktorem Orbanem i z biznesmenami od Viktora Orbana, no to zaczyna nam się to układać w pewną przerażającą całość. I do tego jeszcze właśnie ten kandydat pisowski, który no, chełpi się znajomością z tym rumuńskim kandydatem podejrzewanym o prorosyjskie różnego rodzaju skłonności. Ja się dziwię, naprawdę się dziwię temu, że Karol Nawrocki ma aż tak wysokie poparcie, bo te 20 parę procent poparcia społecznego to muszą być ludzie, do których po prostu ta prawda w jakiś sposób nie dotarła jeszcze, bo ja nie wierzę w to, żeby 20 parę procent obywateli Rzeczpospolitej chciało za prezydenta człowieka, który ma kontakty w środowisku sutenerskim, który ma kontakty w środowisku przestępczym, który prowadzi intensywną politykę międzynarodową w apartamencie Deluxe za pieniądze Muzeum II Wojny Światowej, który wreszcie w pewien sposób no, mało uczciwy, delikatnie mówiąc, zdobywa mieszkanie kosztem bardzo pokrzywdzonego starszego pana i który wreszcie no, chełpi się przyjaźnią z politykami prorosyjskimi z Rumunii. To wszystko razem to jest obraz przecież człowieka, który jest antytezą kandydata na prezydenta. Ja mam nadzieję, że ta prawda dojdzie w końcu do tych ludzi i nie będą chcieli przynajmniej w drugiej turze oddać głosu na kogoś takiego. 2 dni temu redaktor Grochal w radiowej Trójce minister sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził, że do prokuratury dotarło już kilka zawiadomień w sprawie Karola Nawrockiego. W zeszłym tygodniu złożyło zawiadomienia kilkoro parlamentarzystów, w tym Magdalena Biejat, a kolejne zawiadomienie od władz Gdańska jest w drodze. I można by się oburzać, ale brutalna prawda, panie redaktorze, jest taka, że żyjemy w świecie, w którym na czele największego mocarstwa stoi skazany prawomocnym wyrokiem za 34 przestępstwa człowiek, wobec którego sąd odstąpił wszakże od wymierzenia kary, między innymi właśnie dlatego, że skazany ponownie został prezydentem. Może, panie redaktorze, urząd prezydenta to po prostu nowy sposób na abolicję? Oby tak nie było. No, oczywiście wiemy, kim jest Trump i jakie ma za sobą dokonania, również te dokonania
z których nikt nie powinien być dumny. No ale jednak Polska to nie Stany Zjednoczone i mam nadzieję, że tutaj społeczeństwo mamy mądrzejsze, bardziej wyedukowane i bardziej odporne na populizm i różnego rodzaju zagrywki. Trochę się martwię tylko jedno, że w ostatnich dniach tej kampanii przed pierwszą turą już widzimy, że bardzo intensywnie działają siły zagraniczne, żeby wprowadzać do kampanii wyborczej różnego rodzaju deepfake'i albo dezinformacje. Boję się, że w drugiej części wyborów, czyli po poniedzieli, będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane. Rosyjskie służby już pokazały, że potrafią interweniować zarówno w Wielkiej Brytanii przy okazji referendum brexitowego, również przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych, przy okazji wyborów w Mołdawii, a teraz przy okazji wyborów w Rumunii. No byłoby wielką, skrajną naiwnością uważać, że nie będą interweniowali w przypadku wyborów w Polsce. I to już się właśnie zaczęło, to co mówi pan premier Gawkowski o tym wielkim ataku zintensyfikowanym niesamowicie, powinno budzić u nas niepokój i powinno budzić czujność wśród obywateli, bo możemy się spodziewać różnego rodzaju napaści na Rafała Trzaskowskiego, które będą oczywiście fałszywe, ale będą trudne do odróżnienia od rzeczywistości. My musimy się odpornić na tego typu zagrania i tutaj z tego miejsca apeluję do licznych widzów Radia Rebeliant, żeby, ja wiem, że wy jesteście państwo odporni na to, natomiast nieście tą informację do swoich znajomych, do tych, którzy być może Radia Rebeliant nie oglądają, że należy się spodziewać tego typu działalności rosyjskich służb wymierzonych właśnie w Rafała Trzaskowskiego. Ten prezydent jest dla Putina zagrożeniem, bo to jest prezydent, który będzie budował polską przyszłość w silnej Europie, a silna Europa i silna Polska jest oczywiście dla Putina niebezpieczna. Ja, panie redaktorze, chciałam jeszcze na chwileczkę wrócić do kwestii dwóch afer, od których wyszliśmy. Prostytucja w Polsce nie jest zabroniona prawnie, ale już sutenerstwo, o czym pan redaktor wspominał, czyli przestępstwo polegające na czerpaniu korzyści majątkowych z cudzego nierządu, już tak. Jak powszechne to zjawisko dowodzi chociażby fakt, że sprawa Rosji wyszła na światło dzienne niejako przy okazji odkrywania znacznie większych grup sutenerskich działających na Pomorzu. Warto zwrócić uwagę, że nierzadko ofiarą sutenerów padają nie tylko kobiety zatrudnione lub zmuszane do prostytucji, ale i klienci, których się potajemnie w sytuacjach intymnych filmuje, a następnie szantażuje. Tak było w przypadku afery podkarpackiej, prawda? Z całą pewnością tak było i my mamy tylko jedno pytanie, na które powinniśmy za wszelką cenę poszukiwać odpowiedzi, gdzie się podziały te nagrania. Bo jeżeli w aferze podkarpackiej agent Wojciech Janik ustalił, że nagrań jest co najmniej 3000 poszczególnych rekordów, czyli mamy 3000 kompromatów na różne osoby, no to są to materiały z całą pewnością istotne dla bezpieczeństwa państwa polskiego. My nie wiemy, kto wśród tych 3000 nagrań się znalazł, czy najwyższą funkcją, jaką tam reprezentowano, był marszałek Sejmu, czy może był ktoś jeszcze ważniejszy, a może jeszcze jakieś inne osoby ze świecznika politycznego albo ze świecznika wymiaru sprawiedliwości. To są poważne sprawy i takich spraw nie można zostawiać na boku, ale wszystko to wynika z tego, że pozwoliliśmy sobie na to, żeby w państwie funkcjonowała szara strefa, która jest trochę poza kontrolą państwa i która no, musi generować patologię, w tym przestępczość, i musi generować również tego typu no, działalność niebezpieczną dla państwa polskiego. Jest pytanie, czy tego nie trzeba w jakiś sposób usankcjonować albo uporządkować, może to jest lepsze słowo. Proceder stary jak świat, który no, może powinno się, nie chcę powiedzieć, że zalegalizować, ale otoczyć jakimiś ramami prawnymi, które będą z jednej strony zabezpieczały państwo przed tego typu działalnością, a z drugiej strony zabezpieczały na przykład kobiety, które są przecież bardzo instrumentalnie wykorzystywane w tych domach publicznych. To jest skomplikowany temat raczej dla etyków, dla ludzi, którzy powinni od strony etycznej i moralnej najpierw uporządkować ten galimatias, potem dla prawników, dobrych prawników, którzy potrafiliby to w ramy prawne wsadzić.
I przestrzegałbym tu przed jakimiś działaniami skrajnymi w jedną, jak i w drugą stronę. Zarówno pełna liberalizacja tego typu działalności jest niebezpieczna i na pewno nie posłuży, nie będzie służyć niczemu dobremu, jak i skrajne działania takie ortodoksyjne w stylu, nie wiem, państw, w których jest kalifat, też nie są dobre. No, trzeba szukać jakiegoś złotego środka i trzeba to czym prędzej uporządkować, żeby państwo nie było narażone na tego typu ekscesy. Pan redaktor powiedział kiedyś, prostytucja to fakt, niech zarabia na niej państwo, a nie przestępcy. To lata temu. Natomiast faktycznie problem z regulacją prostytucji ma niemalże cała Europa. Jest kilka tych wzorów. W Niemczech na przykład jest to traktowane jako działalność gospodarcza, to wiąże się z rejestracją, z opodatkowaniem, ale i z obowiązkowymi badaniami lekarskimi dla kobiet. W Polsce czy w Portugalii mamy model abolicjonistyczny, czyli sama prostytucja nie jest karalna, ale sutenerstwo czy domy publiczne już tak. W Szwecji, w Norwegii prostytutka nie jest karana, ale karany jest klient, czego celem jest ograniczenie popytu. No i ten model, o którym pan redaktor też wspomniał, represyjny, Rosja, Rumunia, Ukraina, tam prostytucja jest nielegalna, karane są osoby świadczące te usługi. I co ważne, tak? warto tutaj dodać, że w tych krajach akurat najbardziej się prostytucja rozpanoszyła, tak? I jest Otóż naprawdę niesamowicie powszechnym zjawiskiem, mimo że jest nielegalna. Co dowodzi, że tutaj skrajne podejście państwa, skrajne podejście prawa nie daje efektów, o które by nam chodziło. Dokładnie. Jedną kwestią jest społeczna taka akceptacja dla samej prostytucji, ale inną jest akceptacja dla kontaktów przestępców z politykami, z ludźmi sprawującymi władzę. To zupełnie inny ciężar i inne zagrożenie, tak w kontekście zaufania dla instytucji publicznej, jak i do rządów prawa. Czy w pana opinii mamy do czynienia z przenikaniem się świata politycznego i półświadka i czy istnieje realne zagrożenie, iż przestępczość przestanie być zewnętrzna wobec państwa, a stanie się jego częścią po prostu? Tam muszę powiedzieć, bo to jest ciekawe, że niektóre tropy od braci R prowadzą również do Dubaju, do różnych innych takich miejsc, gdzie no, dzięki różnego rodzaju filmom, fabularnym oczywiście, ale mogli państwo się zorientować, jak to wyglądało, bo te filmy, mimo że są fabularne, to mają dosyć poważne korzenie w zjawiskach rzeczywistych. To świadczy również o tym, jak szeroko zakrojona była to działalność, jak wiele osób z tego czerpało korzyści. Tam była cała sieć pośredników, sieć kierowców, sieć ochroniarzy oczywiście, sieć przekupionych policjantów, sieć być może przekupionych sędziów i prokuratorów. Wiele przynajmniej na to wskazuje. No i niestety nagrani politycy. Jak wielu ich było, czy byli z jednej partii? Szczerze wątpię, że byli tylko z jednej partii. Musieli być prawdopodobnie nagrywani i z jednej, i z drugiej, i z trzeciej. I gdzieś te nagrania krążą. No, niestety istnieje duże prawdopodobieństwo, że nagrania te opuściły terytorium Polski, opuściły przez granicę polsko-ukraińską, ale to wcale nie znaczy, że dysponuje nimi dzisiaj na przykład SBU. Bo raczej bym się spodziewał, biorąc pod uwagę korzenie braci R, że te materiały już dawno są w Rosji. A jeżeli są w Rosji, no to mogą służyć do kompromitowania albo do szantażowania ludzi, którzy zostali na tych materiałach nagrani. I dlatego to ma tak ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Bo nie chcielibyśmy, żeby jakikolwiek urzędnik państwowy wysokiego czy niskiego szczebla był sterowany z zewnątrz, spoza granic naszego kraju, prawda? Bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ta afera niestety nie doczekała w pełni swojego wyjaśnienia. My znamy fragmenty tego, co tam się działo i moim zdaniem też służby nie do końca poszły tym tropem. Pewnie dlatego, że bano się za bardzo drążyć temat, no chociażby z tego powodu, że być może znajdą tam się politycy właśnie obozu wówczas rządzącego. Skomplikowany temat i poczekajmy, może służby teraz będą bardziej odważne i chętniej się zaangażują w rozwikłanie tej sprawy.
Wróćmy zatem do osoby Karola Nawrockiego. Wszystkie pytania o znajomości z półświadkiem Karol Nawrocki nazywa głęboką manipulacją, wskazując na zawarte w nich prawdy, półprawdy i zupełne kłamstwa. Podkreśla, że znał niektóre z wymienionych osób właśnie z sal bokserskich, ze stadionów, ale nigdy nie miał z nimi powiązań przestępczych. Zastanawia jednak fakt, dlaczego wśród tylu uczciwych i utalentowanych pięściarzy Karol Nawrocki na swojego sparring partnera wybiera właśnie Wielkiego Bu. Myślę sobie, że niezależnie od tego, czym się w danej chwili w życiu zajmujemy, czy stoimy na tak zwanej bramce hotelowej, czy na ringu, od nas zależy, z kim wchodzimy w relacje i z kim nawiązujemy znajomość. Pan jako dziennikarz śledczy, obracając się w towarzystwie kolegów po fachu, nie zwierza się akurat temu koledze, o którym wszyscy wiedzą w środowisku, że współpracuje z służbami, prawda? Oj nie, to absolutnie. Nawet my wiemy na przykład, którzy to dziennikarze i szczerze mówiąc omijamy szerokim łukiem. To są takie osoby, które należy nazwać w świadku dziennikarskim persona non grata i nikt nie chce z nimi mieć do czynienia. I to jest zupełnie naturalne i zrozumiałe. Natomiast ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną sytuację, która znowu gdzieś zawisła i nie ma kontynuacji. Do programu Gońca, kiedyś zadzwonił pan z Hamburga, jeśli dobrze pamiętam, informując o tym, że on doskonale zna Nawrockiego i że pamięta, jak on stał na bramce właśnie w hotelu, w jednym z najbardziej luksusowym hotelu w Trójmieście. I zdaniem tego pana Nawrocki trudnił się nie tylko ochroną, ale również zaspokajaniem różnego rodzaju życzeń klientów tego hotelu, między innymi dotyczących przyprowadzenia pań lekkich obyczajów. No ten człowiek podał nazwisko redakcji Gońca swoje, mówił, że jest w stanie to opowiedzieć pod własnym nazwiskiem i tak dalej. Sprawa gdzieś zawisła, nie wiadomo jak się skończyła. My nie wiemy oczywiście, czy ten pan mówi prawdę, czy kłamie, może ma jakieś powody, nie lubi Nawrockiego i kłamie, tak? Trzeba to brać pod uwagę. Ale jeżeli mówi prawdę, jeżeli w tym, co mówi ten pan z Niemiec, jest odrobina prawdy, to znowu wiąże nam się to w jakiś sposób z działalnością tego drink baru Rosie, z tymi dżentelmenami, którzy gdzieś tam w otoczeniu Nawrockiego się pojawiają. To tworzy pewną spójną całość, prawda? I niekoniecznie te znajomości musiały pochodzić ze stadionu albo z sali treningowej. Być może pochodziły właśnie z tego procederu, na którym ci znajomi Nawrockiego zarabiali. To jest do wyjaśnienia i myślę, że my się prawdy dowiemy prędzej czy później. No ale jest za wcześnie na to, żeby tutaj stawiać kropkę nad i i powiedzieć tak, Nawrocki zarabiał na sutenerstwie, bo my tego nie wiemy. My nie mamy dowodów na to. Natomiast wiemy, że jego koledzy, jego znajomi z całą pewnością taką działalność prowadzili i na tym zarabiali. Pan wspomniał już profesora Antoniego Dudka. Faktycznie zdarzało mu się wielokrotnie mówić w mediach, że sporo się jeszcze o kandydacie Nawrockim dowiemy. I już do tej pory sporo się o nim faktycznie dowiedzieliśmy. Wiemy, że prezes IPN lubi podróże i sport, więc jeśli sparring to z Wielkim Bu, a jeśli wojaże to na koszt podatnika. Jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej zwiedził świat od Zimbabwe po Hawaje, wydając z kieszeni podatnika łącznie 800 000 złotych. Wiemy, że Karol Nawrocki przeżywał fascynację ojcem chrzestnym trójmiejskiego podziemia Nikosiem, został jego biografem, następnie jako bater z najwyższym uznaniem recenzował samego siebie w programach telewizyjnych. Wiemy, że odznacza się niefrasobliwym stosunkiem do nieruchomości, bo albo nie płaci za ich wynajęcie, w efekcie czego wspomniane muzeum zubożało o niespełna 26 000 złotych, albo w ogóle zapomina, że jakąś nieruchomość posiada, jak stało się to z kłamliwą deklaracją posiadania rzekomo jednego mieszkania. Zresztą kłopoty z pamięcią prezes nomen omen Instytutu Pamięci Narodowej ma dużo większe, bo zapomina nie tylko ludzi, ale i złożone im pisemnie także obietnice, czego ofiarą padł senior Jerzy Rzet. I choć mówię to w takim lekkim tonie, to ciężar tego naprawdę dramatycznego podsumowania jest niezwykle mocny, zwłaszcza, że mówimy o kandydacie na najwyższy urząd w kraju. Zgodzi się pan ze mną? No, bardzo ładne podsumowanie. Dodałbym do tego jeszcze może tylko jeden element, taki
może nie najważniejszy, ale jednak dla mnie wiele mówiący o tym kandydacie. On pojechał też w delegację do Moskwy. Tam zwiedzał muzeum poświęcone II wojnie światowej. W tym muzeum są rzeczy, które no, z punktu widzenia polskiego historyka powinny być delikatnie mówiąc niepokojące. No nie ma na przykład zbyt wiele o Katyniu, nie ma o wielu innych sprawach, które dla Polski są bardzo istotne, które się wiążą z II wojną światową i które powinny znajdować się w obiektywnym Muzeum II wojny światowej. Nie było żadnej reakcji prezesa IPN-u na to, co tam zobaczył. Czy, nie wiem, czy on był już wtedy prezesem IPN-u, może był dyrektorem muzeum. Tak czy inaczej, czy był na tej, czy na tamtej funkcji, powinien zareagować. Powinien chociażby wydać jakieś oświadczenie, nie wiem, nawet w mediach społecznościowych napisać, że widziałem, nie podobało mi się, tak? Nie, za to mamy zdjęcia uśmiechniętego Nawrockiego z gospodarzami z Moskwy, którzy go tam serdecznie przyjęli. On dzisiaj co prawda opowiada, że jest bardzo prześladowany przez Rosjan, bo trafił na taką listę osób, które są wrogami Rosji. Ta lista jest żywa, ona jest cały czas tworzona i dodają tam Rosjanie różne osoby. No Nawrocki trafił dlatego, że IPN likwiduje różnego rodzaju pomniki Armii Czerwonej. Swoją drogą niektóre z tych likwidacji moim zdaniem są taką działalnością, z której my nie powinniśmy być dumni. Bo ja rozumiem, że powinniśmy likwidować wszystkie kłamliwe pomniki, które zakłamują rzeczywistość, nie oddają prawdy, gloryfikują na przykład zbrodniarzy i tak dalej. Ale jeżeli mamy cmentarz żołnierzy, którzy polegli w II wojnie światowej, to wydaje mi się, że żołnierz, niezależnie od tego, z której jest strony i tak dalej, zasługuje na pewien szacunek, bo to jest człowiek, po prostu. I przecież przykładem tego szacunku są groby z I wojny światowej, które Polacy pielęgnują do tej pory. I tam są i żołnierze niemieccy, i rosyjscy i tak dalej, bo to była taka wojna, która się przetoczyła przez terytorium Polski i częściowo też Polacy brali w niej udział. My potrafimy pielęgnować nawet groby żołnierzy Wehrmachtu z II wojny światowej. No nie dlatego, że kochamy Wehrmacht, nie dlatego, że się utożsamiamy z ideologią, która wysłała tych żołnierzy na front, tylko dlatego, że to byli ludzie, to był czyjś syn, być może ojciec jakichś dzieci, no i po prostu człowiek, tak? I nie należy się znęcać nad grobami, bo groby to groby, tak? Cywilizacja polega między innymi na tym, że różnimy się od barbarzyńców tym, że się nie pastwimy nad grobami. Tutaj ja widzę pewien zgrzyt w działalności IPN-u, no ale Nawrocki przypina sobie tutaj ten order do piersi, mówi: zostałem przez Rosję wpisany na tą listę wrogów Rosji. No zostałeś wpisany i każdy inny dyrektor IPN-u byłby wpisany, czy by się nazywał Nawrocki, Kowalski, czy jakkolwiek inaczej, bo nie chodzi o ciebie osobiście, tylko chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, który po prostu wykonywał te zadania w taki sposób, a nie inny, tak jak powiedziałem często, nawet chyba nadgorliwie. I tyle, tak. Nawrocki nie ma jakichś szczególnych zasług w zwalczaniu putinizmu, czy w zwalczaniu rosyjskiej agresji, imperializmu. Nie, no po prostu pełnił taką funkcję i dlatego trafił na tę listę. Także nie dajcie się Państwo zwariować. Tak? To nie jest żaden wielki wróg Putina, a ta wizyta w Moskwie pokazuje, że raczej w pewnym momencie swojego życia przynajmniej był dosyć spolegliwy wobec rosyjskich gospodarzy. Nawrocki jest czysty jak łza, powiedział Adam Bielan u redaktora Szuwartowicza w Polsacie News. To pokaz przyzwoitości. Słyszymy z ust Przemysława Czarnka u Renaty Grochali w Polskim Radiu 24. A według posła Sasina zasługuje on na podziękowania i pomnik. To w RMF-ie usłyszał Tomasz Terlikowski. I chwała tym wszystkim prowadzącym, bo zderzenie z werbalną agresją PiS-u to w ostatnich dniach sparing trudniejszy niż na ringu. I aż się narzuca tu słynne zapewnienie Franza Mauera: będę jej bronił bezapelacyjnie do samego końca mojego lub jej. Jak pan myśli, czy będą tej kandydatury, jak jedna zwarta 5, bronić do jej końca? No przynajmniej oficjalnie i na zewnątrz tak, no bo cóż im zostało? Tu jest walka nie tylko o to, żeby przejąć jeden z ważniejszych urzędów w Polsce. Walka się toczy o coś znacznie ważniejszego, o to, żeby przyszły prezydent
miał tę magiczną różdżkę, która będzie zwalniała ludzi PiS-u, ludzi Kaczyńskiego od odpowiedzialności karnej za to, co robili przez 8 lat. Chodzi po prostu o ułaskawienie, o to, żeby dorwać się do stanowiska, które daje taką właśnie kartę wyjście z więzienia. Tak jak w słynnej grze Monopol, tak. Mamy kartę i możemy sobie wyjść z więzienia. Nawrocki ma takie karty zapewnić członkom PiS-u. O to idzie ta gra. Dlatego oni będą do końca bronić tej kandydatury, chociaż wiemy, że wewnątrz tam się kotłuje, tam buzuje pod tym garnuszkiem, pod przykrywką tego garnuszka, no bo już wiemy, że na sztabie ostatnim była awantura, że Czarnek miał ogromne pretensje do sztabowców, że go wprowadzili w błąd, że wyszedł na idiotę, mówiąc o tych wszystkich rzeczach, a nie wiedząc na przykład o tym, że Nawrocki podpisał jednak zobowiązanie dożywotniej opieki nad panem Jerzym, bo mu sztab o tym nie powiedział. No ja się Czarnkowi nie dziwię, rzeczywiście został tutaj wpuszczony w maliny. Także myślę, że co innego tam się dzieje wewnątrz PiS-u, a co innego będą pokazywać na zewnątrz. Na zewnątrz muszą udawać, że popierają w pełni tego kandydata, chociaż wiem też z prywatnych rozmów z niektórymi z pisowców, bo są jeszcze tacy, proszę mi wierzyć, to nieliczne przypadki, z którymi udaje się coś zamienić, chociaż 2 zdania, że nie są zachwyceni tym kandydatem i że uważają, że to jest gwóźdź do trumny politycznej ich środowiska. I oby tak było. Ja trzymam kciuki, żeby Nawrocki wykonał tę misję niszczenia PiS, bo PiS jest zagrożeniem dla Polski, więc każdy, kto się przyczynia nawet nieświadomie do tego zbożnego dzieła, zasługuje na to, żeby trzymać za niego kciuki po prostu. Więc trzymam kciuki. Niech się jak najwięcej Polacy dowiedzą o Nawrockim. Poprzez to dowiadują się przecież również o Kaczyńskim, o tym, jak moralnie jest to upadły człowiek i o całym PiS-ie, no bo też nie jest to etycznie chyba partia doskonała, skoro sobie takiego kandydata wybrała. A jeżeli PiS pęknie po tych wyborach, po przegranych wyborach przez Nawrockiego, no to tym lepiej, tak? Tym lepiej dla Polski, dla nas wszystkich. Tego sobie chyba powinniśmy życzyć. Krótkie pytanie na koniec. W niedzielę u redaktora Sekielskiego naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk przyznał, że odkrycie redaktorów Stankiewicza i Harłukowicza to nie jest ostatnie słowo redakcji Onetu w temacie Karola Nawrockiego. Podobnie wypowiedział się i pan we wtorkowym poranku Radia RDC. Czy może pan już zdradzić coś więcej? Wolałbym nie, dlatego że uważam, że trzeba dbać o pewną dramaturgię tej kampanii wyborczej i my jesteśmy tuż w przededniu ciszy wyborczej. Zdradzenie dzisiaj kolejnej afery, w której główną rolę odegra Karol Nawrocki, będzie nieskuteczne. Afery muszą mieć swój początek, rozwinięcie, zakończenie, muszą wybrzmieć, muszą mieć przestrzeń do tego, żeby zaistnieć w świadomości społeczeństwa. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że następna afera, w której Nawrocki będzie w roli głównej, no nie będzie wcale mniejszej rangi niż ta z Mieszkaniem i będzie dotyczyła kolejnej cechy, którą powinien mieć prezydent Rzeczpospolitej, a mianowicie odpowiedzialności. Bo prezydent Rzeczpospolitej nie tylko powinien być etyczny, nie tylko powinien być wrażliwy na krzywdę ludzi, nie tylko powinien być prawdomówny, powinien być też odpowiedzialny. I zapewniam Państwa, że wkrótce się dowiemy o tym, że Karol Nawrocki i odpowiedzialność to oksymoron. Zatem pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i pozwolić pracować fachowcom, czyli dziennikarzom śledczym, a nie służbom, jak próbuje to przedstawić Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękuję Panu za rozmowę, naszym widzom za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.